Siema, postanowiłem, że pogram jeszcze chwilę w tego Shadow Dungeona. Zobaczymy, przejdę chociaż ten pierwszy akt. Wejdziemy do drugiego, zobaczymy, może tam się poziom chociaż trochę podniesie tej gry. Jeżeli nie, no to skip i tyle. Ale daję szansę. Pytanie, jak ja mam tutaj otworzyć ekwipunek, bo nie mam zielonego pojęcia. Ekwipunek jest pod E. Serio? Wolałbym pod B osobiście. Albo pod tabem najlepiej, bo pod tabem nie ma mapy. Ekwipunek, mapa, talenty pod Q. Okej. Mapa pod N. Ekwipunek pod tabem. Pyk. Dobra, dużo lepiej. Mapa pod N. Na środku, dobra. Także lecimy dalej. Miasto ciemności, pierwszy akt. Skończymy sobie ten akt. Zobaczymy, jak to później będzie wyglądać. O, ja od razu level wbiłem. No póki co to widzicie, nie? Nie ma tutaj totalnie żadnego poziomu trudności. A po prostu sobie idę i one-shotuję te mopki. No i tak to wygląda. Tak jak mówię, trochę brakuje loot filtra jakiegoś. Bo zaczyna już mega dużo jakichś shitowych i tam wlecieć. Więc fajnie by sobie było je wyfiltrować. No ale jest jak jest. Dobra, mamy jakąś lepszą skrzynkę. Uwaga. Ale shit z tego poleciał. Myślałem, że coś fajnego będzie, jak tak się świeci, ale jednak okazuje się, że nie. No dobra. O, jakiś łuk niebieski. Może będzie lepszy od tego mojego. 22 obrażeń. No, to muszę przyznać, że nawet wymieniamy. Pyk. No i teraz to w ogóle będę zawijał te mopki bez żadnego większego problemu. Pytanie też, jak dużo kontentu jest dostępnego w demo, bo to jest demo, nie? Więc całej gry raczej w demo nie dadzą. No i pytanie, czy na przykład w demo nie będzie tylko pierwszego aktu, nie? Bo jeżeli będzie tylko pierwszy akt i cały ten pierwszy akt będzie taki łatwy, no to tak średnio bym powiedział. No ale zobaczymy. Kilka mapek jeszcze do końca aktu jest. Więc może ten poziom trudności się podniesie. No i pytanie, czy też później jakiś endgame jest, nie? Jakieś, nie wiem, mapki czy coś. Jak to ma wyglądać? W takiej single player gierce, gdzie jest taki niski poziom trudności, jest tam x aktów do przejścia. No fajnie by było, jakby były jakieś mapki, do tego jakieś rankingi. Może ewentualnie jakiś auction house. Do jakiegoś trade'u. Dobra, bo ja ogólnie wbiłem kilka leveli. Nie rozdawałem punkcików, bo w sumie nie muszę. Idę przez siebie, wszystko umiera. I mam pozostałe punkty, nie wiem ile, bo jest tak dziwnie przetłumaczone, że po prostu nie widać. Więc to mi daje tylko obrażenia. To mi daje jakiegoś wojownika, który walczy o mojego boku. Ja bym poszedł chyba w szybkość ataku. Razy 2. I tutaj mi zwiększa ilość pocisków. Tylko pytanie, czy to jest ilość pocisków do autoataków, czy do tej salwy. Aha, nie mam punktów. To zobaczymy na kolejnym poziomie. O, wbiłem level, także zaraz zobaczymy, co mi to da. Pyk, plus 3 pociski. To są pociski do... chyba do tego skilla. Raczej mi do autoataków nie dodało. O, jakiś kolejny łuk poleciał, niebieski. Dobra, sobie zobaczymy, co tam mamy ciekawego. 28 ataków, jeszcze więcej i większa szybkość. Dobra, bierzemy. No teraz to w ogóle pada szybciutko. O, i wbiłem level. Level mi daje... co mi daje? Przebijające strzały. To spoko. Wywołać krwawienie. I jakiś tepek. Ja bym wziął to. Nawolnica strzałów. To jakoś tutaj muszę? Ta. Aha, coś takiego, okej. Kurde, pod jedynką to tak... średnio, ogólnie średni ten skill, nie podoba mi się.
Ten wielostrzał jest dużo lepszy. O, znowu jakiś łuk. Tym razem jest gorszy od mojego, także nie wymieniam go. Worek skarbów pustki dropnąłem. Co to jest? Ceny przedmiot, stale zwiększenie z jednej strony plecaka. O. Ty, a to fajne akurat, że może dropnąć coś takiego, że powiększasz sobie ekwipunek, no. To giga fajne. O, jakiś fioletowy łuk. 26, szpiletaku 16. Maksymalne zdrowie. No, nie wiem w zasadzie. Szpiletaku ma lepszą. No i niby ma te 4 sloty, nie? Ale czy ja te 4 sloty wykorzystam, to nie wiem. Ale wiem, że jest kolejna mapka. I to jest taka mała mapka, więc możliwe, że tu nie wiem, jakiś boss będzie albo coś. Jakieś pierścionki dropią. Pierścionki pod manę to tak średnio bym powiedział. Jakiś łuk niebieski. 28. Podobny do tego co miałem. Jakiś boss i musiałem użyć pierwszej potki. O, ty. Dobra, coś się zaczyna dziać. Jakieś mechaniki zaczynają mieć te bossy. Snajperskie jakieś. O kurde ty, ale bym padł. No, tego się nie spodziewałem, żebym padł. Problem jest taki. Aha, no i tyle. Generalnie tak by to wyglądało. Idę zobaczyć jeszcze loot, bo tam chyba coś będzie. Ten łuk niebieski. Tutaj. No, tak średnio bym powiedział. I tu po prawej coś jeszcze będzie. Kapliczka jakaś. Ona mi chyba da damage na stałe. Oka. Ta, 15% obrażeń na stałe. Chyba. Albo i nie na stałe. Dobra, to jest na 175 sekund. A myślałem, że na stałe, tak szczerze. No ale dobra, więc tutaj pójdźmy sobie w to. No i idziemy dalej. Ta, Mloch Grozy. I to wygląda jak ostatnia w ogóle mapa w tym akcie. Także zobaczymy. Być może to jest końcówka aktu. Ale ja bym chciał sobie posprzedawać te shity. O, to w ogóle załóż. No i w zasadzie tyle. Idziemy dalej. Idziemy na bossa. Chcę zobaczyć tego bossa aktowego, czy będzie jakkolwiek trudny. To wygląda jakby była ostatnia mapa. No tak chyba już tu się żadna nie zmieści, także zobaczymy. Wygląda dosyć dużo. Także pewnie jeszcze kilka leveli po drodze tu wpadnie. A z tego co widzę to mopki to dalej takie. Jedynie po to, żeby były... O, jakieś trapy są. Okej. Co to? Blackware relikwia. Aha, to dla nekromanty, dobra. Szkoda, bo fajnie wygląda. O, szczała poleciała, czyli offhand. No, dużo lepsze od tego co miałem. Generalnie to ja na te staty nawet nie muszę patrzeć, tylko patrzę na to, czy ma większy damage, czy nie i na tej zasadzie wybieram co założyć, tak na dobrą sprawę. Dobra, wbiłem level. Damy sobie tutaj znowu kolejny punkcik. No i kolejny level upik wleciał. No i muszę wam powiedzieć, że jest końcówka aktu i poziom trudności jest dalej taki sam, czyli praktycznie żaden. No ale zobaczymy. No i dobra, mamy koniec mapy. Jest komnata, tortur. Aha, i tu prawdopodobnie będzie koniec. Mam taką nadzieję, że to koniec tego aktu będzie. O, jakiś fioletowy item. I to są rękawiczki. Generalnie to są takie sobie. O, ileż jeszcze level wpadł. Pyk. To jest jakiś shit. To w sumie też.
Tu jest jakaś szybkość ataku. Dobra, dajmy to. I tutaj, dobra. Mamy ziomeczka. Niech sobie biega. Może coś tam będzie robił. Chociaż mi on w zasadzie za bardzo potrzebny nie jest. No widzicie jak to wszystko pada. I jakby problemów z tym nie mam żadnych. O! Jakieś fioletowe rękawiczki. No one są troszkę lepsze, także damy sobie, ubierzemy. Dobra, jest koniec poziomu. Sala ofiar. I tu będzie boss. Bo jak jest taki krótki poziom, to będzie boss. I być może koniec pierwszego aktu. O, jeszcze level udało mi się wbić, więc damy sobie szybkość ataku. Pytanie, że jest szybkość ataku dla niego, czy dla mnie, nie mam pojęcia. Ale dostałem jakąś tam... Jakaś tam szybkość ataku jest. W każdym razie. I tutaj lekko... Troszkę bardziej tanki są te mopki, ale nadal nie ma jakby... większego problemu z tym. Jakaś mikstura błogosławieństwa poleciała. No dobra, boss powiedzmy, że ma troszkę więcej HP. Ale jakby no... Jakieś tam mechaniki też odpala niby. No ale raczej bez problemu go zrobię. No i... Tyle z bossa. Pytanie, czy to jest koniec... Czy to jest koniec aktu? Widmowa szczała. 50 obrażeń. No i... To jeszcze nie jest koniec aktu pierwszego. O pierdziele, mega długie to jest. To już coraz więcej fioletowych itemów zaczyna lecieć. No ale nadal nie ma żadnego poziomu trudności, nie? Te mapki mega szybko padają, nic nie biją. No i jakby... W sensie, powiem tak, fajnie się chodzi i bije mopki. Tylko w ogóle nie czuć progresu w tej grze, nie? Nie ma takiego momentu, tak w PoE jest czasami, albo nawet w Hero Siege'u tak jest czasami, na niektórych postaciach, niektórych buildach, że idziesz i w pewnym momencie musisz się zatrzymać, pofarmić kilka mapek, pofarmić itemy, albo wykrafcić jakieś itemy, wygamblować czy wydropić. Dla Stepocho na przykład tak było, bo po prostu już jakby pójście dalej przez te akty zajmuje za dużo czasu, bo jesteś za słaby, nie? Tutaj nie ma tego, tutaj lecisz cały czas do przodu, wszystko praktycznie one-shotuje, a itemów prawie nie zmieniam, nie? Czasami sobie jakieś tam co 5-10 leveli wymienię łuk na jakiś lepszy, no i to rękawiczki i to w zasadzie tyle, nie? Hełm mam na 7 level, buty mam na 19, łuk na 16, a ja level mam... Jaki ja mam level? 21. I jakby... Nie czuć w ogóle progresu w tej grze, bo od samego początku gry wszystkie mopki praktycznie one-shotuję, nie? Przez pierwsze, nie wiem, 20 leveli to idę i zabijam te mopki dokładnie tak samo. Tak samo je zabijam teraz, tak samo jak je zabijałem na pierwszym, 5. czy 10. levelu, nie? Więc no niestety nie czuć tutaj totalnie żadnego progresu. No i to jest chyba główny mankament tej gry, nie? Bo tylko idziesz i zabijasz sobie mopki jak w jakimś survivorze, tak na dobrą sprawę. Chociaż w survivorach i tak ten poziom trudności jest wyższy, no bo tam prędzej czy później musisz paść, żeby progresować dalej, nie? No. Także chyba tyle, jeżeli chodzi o moją przygodę z tą gierką. Nie wiem, być może jak ktoś z was będzie chciał dłużej w to pograć, zrobi pierwszy, drugi, trzeci akt, to może da mi znać, czy później jest lepiej, trudniej i tak dalej. Póki co średnio to wygląda, no i raczej chyba więcej w to nie zagram. Być może jak może na premierę dostosuję ten poziom trudności. Nie wiem, aktualnie mamy demko i w tym demku niestety, ale poziomu trudności nie ma. Także póki co tyle i do następnego.